Po 5 latach od premiery pierwszego filmu na kanale Slow Travel Polska ponownie zawitaliśmy do Goleszowa, miejscowości, od której wszystko się zaczęło. Z tego filmu dowiecie się, dlaczego warto tu się wybrać. Co ma wspólnego Goleszów ze słynną listą Schindlera? jakim podobozem był podobóz w Goleszowie. I co pozostało z goleszowskiej cementowni? Jesteście gotowi? No to ruszamy. Gmina Goleszów leży w obrębie Pogórza Cieszyńskiego i graniczy z Czechami, a przez jej teren przebiega wododział dorzecza Odry i Wisły. Goleszów położony jest 9 km na wschód od Cieszyńskiego Rynku. Warto się tu zatrzymać, podróżując na trasie Cieszyn-Ustroń. Pierwsze wzmianki o Goleszowie pochodzą z początku XIII wieku. Była to przez wieki miejscowość rolnicza, chociaż już od dawna wypalano tu wapno, a ponad 100 lat temu wybudowano fabrykę cementu, której produkty, a szczególnie cement wodoodporny, znane były na całym świecie. Posłużyły na przykład do budowy kanału Sueskiego. Spójrzmy na Goleszów okiem naszego drona. Jesteśmy na szczycie góry Chełm, gdzie w latach 30. XX wieku powstała szkoła szybowcowa. Nie każdy wie, że w Goleszowie w czasie II wojny światowej funkcjonował jeden z ponad 40 podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Powstał on w lipcu 1942 roku na terenie cementowni założonej na przełomie XIX i XX wieku, wykorzystującej pobliskie złoża wapnia i margla. Do wybuchu wojny cementownia w Goleszowie zatrudniała ponad 1500 robotników. Armia niemiecka zajęła Goleszów 2 września 1939 roku. Cementownia początkowo pracowała normalnie. Polityka okupanta, polegająca m.in. na przymusowym wcielaniu do Wehrmachtu, sprawiła, że zakład tracił swoich pracowników i produkcja cementu była coraz mniejsza. Tymczasem cement miał znaczenie strategiczne. Służył m.in. do budowy umocnień czy bunkrów. Latem 1942 roku cementownię przejęło SS i zdecydowało się zastąpić brakujących robotników więźniami z obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, oddalonego o 60 km od Goleszowa. Z uwagi na tę odległość zdecydowano, że w Goleszowie powstanie tzw. przemysłowy podobóz KL Auschwitz, czyli odizolowane miejsce, w którym przebywać będą więźniowie z Oświęcimia pracujący na rzecz goleszowskiej cementowni. W lipcu 1942 roku przybyły kolejno 2 transporty, łącznie 21 polskich więźniów, którzy mieli dostosować część cementowni do roli obozu pracy, podległego bezpośrednio komendantowi obozu w Auschwitz. Na terenie cementowni specjalną taśmą wyodrębniono obszar, po którym mogli poruszać się wyłącznie więźniowie. Za próbę jej przekroczenia byli karani śmiercią. Budynek dawnych pieców przekształcono na część mieszkalną, przy której utworzono plac apelowy. Po drugiej stronie placu zbudowano barak dla SS. Terenu pilnowali strażnicy na 4 wieżach. Gdy prace przygotowawcze dobiegły końca, z Auschwitz zaczęły przybywać kolejne transporty więźniów, w większości Żydów pochodzących z Czech, Francji czy Węgier. Pod koniec 1942 roku było ich ponad 400, by 2 lata później osiągnąć maksymalną liczbę ponad 1100 więźniów.
Część więźniów pracowała na terenie cementowni, np. przy pakowaniu cementu do worków i beczek, czy obsłudze pieców do wypalania wapna. Wielu jednak codziennie wychodziło do najcięższej i najniebezpieczniejszej pracy – do kamieniołomu. Dodatkowe komando więźniów nieustannie budowało nowe trasy dla wagoników transportujących wapień i margiel z okolicznych kamieniołomów. Więźniowie byli skrajnie wyczerpani pracą, osłabieni marnym wyżywieniem, które wydawano według tych samych norm jak w głównym obozie Auschwitz. Wielokrotnie dochodziło do bicia więźniów i egzekucji. Robotnicy pracujący w nieobozowej części cementowni i mieszkańcy Goleszowa wielokrotnie pomagali więźniom, szczególnie dostarczając żywności i lekarstw. Pod koniec 1944 roku okrucieństwo strażników osłabło, część strażników SS zastąpiono żołnierzami Wehrmachtu. Końcowy etap w historii Arbeitslager Goleschau zaczął się w dniach 18 i 19 stycznia 1945 roku, kiedy to z obozu wymaszerowały kilkusetosobowe kolumny więźniów. Był to tragiczny, słynny Marsz Śmierci. Więźniowie obozu goleszowskiego mieli przejść pieszo ponad 60 km do Wodzisławia, gdzie czekały na nich otwarte wagony towarowe. Wielu z nich zmarło, zanim dotarło do pociągu. Wielu zmarło już w trakcie przejazdu w głąb Niemiec otwartymi wagonami. Historia ostatniego transportu, który opuścił Goleszów 21 stycznia 1945 roku, miała nieoczekiwane zakończenie. Podwójny wagon z blisko 100 wychudzonych więźniów, ubranych w obozowe pasiaki i okrytych kocami, nie miał w dokumentach wpisanej stacji końcowej. W rezultacie pociąg przez Cieszyn dotarł na Morawy, gdzie był kierowany od stacji do stacji, od obozu do obozu. Po 10 dniach, bez zaopatrywania więźniów w żywność czy wodę, pociąg ostatecznie zatrzymał się na stacji Cwitał. Obecnie jest to miasto Svitawe w Czechach. W pobliskiej miejscowości zapytano właściciela zakładów zbrojeniowych zatrudniającego żydowskich więźniów, czy nie jest to przypadkiem transport pracowników do jego fabryki. Ten przytomnie odpowiedział, że tak, że szukał go od dawna i że miał nawet w tej sprawie dzwonić do Berlina. Właścicielem tym był Oskar Schindler. W ten sposób wagon z więźniami trafił na bocznicę jego fabryki. Po rozkuciu zamarzniętych drzwi wagony czym prędzej otwarto. Niestety dla 16 więźniów było już za późno. Natomiast pozostali więźniowie z Goleszowa dołączyli do fabryki w Brunlitz i znaleźli się na słynnej liście Schindlera. Ich losy opisał Thomas Keneally, a sam film Lista Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga zdobył aż 7 Oscarów. Od tamtych czasów minęło ponad 80 lat. W Goleszowie nie ma już cementowni, ale pamięć o obozie nie uległa zatarciu. 20 lat temu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury powstała Izba Oświęcimska, Izba Pamięci przechowująca pamiątki i przedmioty związane z historią podobozu Kal Auschwitz w Goleszowie. Niedawno została zmodernizowana. Dziś stanowi część Muzeum Ziemi Goleszowskiej. Historia cementem pisana. Pośród obiektów zgromadzonych na wystawie zwracają uwagę fotografie rysunków wykonanych na terenie cementowni przez więźnia Jeana Bartiszana. Oryginalne rysunki ukazujące pracę codzienną więźniów z wielką starannością zdjęto ze ścian obozowych zabudowań i przewieziono do muzeum w Oświęcimiu. Pozostałości samego obozu są nieliczne, ale warte uwagi. Kominy cementowni wyburzono 30 lat temu, w latach 95-96, prawie 5 lat po zamknięciu cementowni. Pozostałe budynki również. Zachowano jednak tzw. budynek starych pieców, gdzie w czasie wojny zamieszkiwali więźniowie.
Jest też tu makieta cementowni pokazująca, z jakich budynków składała się cementownia w latach 50. i 60. XX wieku. Do dziś przetrwał budynek dawnej dyrekcji przy ulicy Cieszyńskiej, dawnej kantyny przy tej samej ulicy i budynek urzędników przy ulicy Grabowej. Przed dalszym zwiedzaniem Goleszowa odwiedzamy Centrum Informacji Turystycznej w budynku GOK. W poszukiwaniu najstarszego zabytku udajemy się do neobarokowego kościoła katolickiego, wzniesionego 105 lat temu. Powstał on obok miejsca, w którym stał średniowieczny kościół, który rozebrano. Okazuje się, że poszukiwana przez nas średniowieczna chrzcielnica jeszcze nie wróciła z renowacji. Jest tu też kościół ewangelicko-augsburski. Do najokazalszych budynków należy też budynek Urzędu Gminy Goleszów. Do Goleszowa można dotrzeć pociągiem. Ze stacji Goleszów do centrum są 2 km, które można pokonać ulicą Wolności. To tędy w przeszłości przebiegała główna oś wsi. W centrum miejscowości znajduje się stacja Goleszów Górny. 5 lat temu, kiedy pokazywaliśmy Goleszów po raz pierwszy, było inaczej. Czas wybrać się do najpiękniejszych miejsc położonych poza centrum wsi. Warto udać się na spacer na pobliską Jasieniową i dotrzeć do wąwozu Eichschnitt, który jest pozostałością po jednym z kamieniołomów. Przekopano go po to, by poprowadzić tędy tory kolejki wąskotorowej, którą dawniej transportowano urobek z kamieniołomu. Nasz spacer po Goleszowie kończymy nad Tonem. Prowadzi do niego 30-metrowy tunel. Do początku lat 60. XX wieku biegła tędy kolejka wąskotorowa, która przewoziła margiel do cementowni. Ton to malownicze, zalane wyrobisko margli o powierzchni 2 hektarów, kiedyś eksploatowane na potrzeby cementowni Goleszów. Dziś to idealne miejsce do rekreacji, szczególnie lubiane przez miłośników wędkowania. My także tutaj kończymy naszą opowieść, ciesząc się pięknym dniem. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. W opisie pod tym filmem znajdziesz linki do filmów z okolicy. Zapraszamy!